Witajcie na moim kanale, Michał Dudkowski. Ja się nazywam Michał Dudkowski i to jest mój kanał YouTube. Jak co tydzień, dzisiaj aktualizacja naszej budowy, naszego resortu na Filipinach. Chciałbym Wam pokazać film, który dostaliśmy od dewelopera, który nam buduje resort. I pokazać Wam troszeczkę okolicy. Obejrzymy film oraz prezentację 3D, którą otrzymałem. I parę nowości, które Wam powiem, bo bardzo możliwe, że będę musiał przed Filipinami jeszcze pojechać na Madagaskar. To się okaże, bo parę spraw nie idzie po mojej myśli, jak to w życiu bywa. Więc zaczynajmy, obejrzyjmy film, który dostałem od dewelopera. Robią na tym filmie drugą część płotu. Jak widać, tą dłuższą część, ona około w planach ma 55 metrów, jak dobrze pamiętam. Firma oczywiście to jest Orange Kate Group. I taką ciekawostkę Wam też mogę powiedzieć, że Brad Gerlin zatrudnił się w tej firmie. I widzicie zbrojenie, podmurówkę robią pod płot. Ktoś mi w komentarzach napisał, że zbrojenie jest za małe. Ale czy pod płot potrzebne jest większe zbrojenie? Napiszcie w komentarzu, bo to jestem bardzo tego ciekawy. Jeśli ktoś się z Was zna. Jakiej konkretnie wysokości płot będzie, to nie wiem, ale na pewno taki, żeby ktoś nie zaglądał nam z ulicy, prawda? Robota ręczna, widzę, wiadrami wlewają zaprawę. Tutaj wygląda to solidnie tak naprawdę, te zbrojenie. Ja bym się do niego nie czepiał. To nie jest zbrojenie budynku. Średnicy około centymetra może ma to zbrojenie. Linki pociągnięte, żeby było prosto. Zbrojenie tutaj jest ok. No, może znawcy się wypowiedzą na temat jakości. Oto widzicie tam płot w oddali, to jest ten płot, co widzieliśmy tydzień temu, co robili. Teraz drugą część robią. No i działka jest troszeczkę szersza, niż ja Wam mówiłem miesiąc temu na filmie, bo myślałem, że do tego drzewa, a ten płot jest jeszcze za drzewem. Pytanie, czy nie będzie drogi między drzewem a płotem jeszcze. To jeszcze wszystko jest w planach ostatecznych, dopóki nie powstanie. Z tego, co dostałem informację, już wczoraj zaczęli robić wykop pod dom, pod fundamenty, ale jeszcze nie mam filmu, więc liczę, że za tydzień, jak się spotkamy, to już będę mógł Wam pokazać to. Linki pociągnięte, kurczę, nie ma co się tutaj czepiać tego. Głębokość około pół metra. Nie ma tam przymrozków na Filipinach, więc nie musi to być tak jak w Polsce głębiej robione. Tutaj jest rozpoczęte w drugą stronę, tutaj będzie wjazd w ogóle do resortu, a tam na wprost, jak widzicie drogę, to tam jest do głównej drogi jest. A 200 metrów tam jest główna droga, jakieś 150 i w lewo jest do Walencji ze 300-400 metrów. Więc ktoś komentował w komentarzu, że na pośrodku niczego. To nie jest prawda i zaraz Wam to pokażę, jak obejrzymy film. No tak liczę, że 1,5 metra będzie miał ten płot, co najmniej. Wysokości. Ale docelowo będę chciał, żeby był większy. Ale widać, że zbrojenie zostawili. Na górze tutaj mamy pustaki. Jestem ciekawy, czy firma w ogóle produkuje same pustaki, czy kupuje. To jest ciekawa sprawa. Podobno wychodzi dużo taniej, jak się robi samemu pustaki.
No, 20 chłopa pracuje. Szkoda, że nie mają betoniarki, tak by betoniarka podjechała i wylała. Pewnie dlatego im to tak długo zajmuje. Jakiś przestój chłopaki mają. O, idą wiadrem. W ogóle widziałem też film sprzed 2 dni. Jeden znajomy nagrał, bo był właśnie w okolicy i oglądał działki pod zakup i nagrał właśnie, co się dzieje, więc idzie to pełną parą. Ale już mi się wydaje, że mają lekkie opóźnienie, no bo jak tak długo robił płot, to trochę to im zajmie. No kurczę, ale rzucałem. Dobre. No trzeba mieć, kurczę, doświadczenie. Z tego co wiem, to już płot jest dawno skończony. Co najmniej tydzień, 2 tygodnie temu. I tak jak przed chwilą mówiłem, wczoraj albo 2 dni temu mieli zacząć wykop pod fundamenty domu. Jak oni tak rzucają te wiadra z tym cementem, to jestem w szoku, że inni się nie wylewają. Tam z tyłu widzicie, już jedna willa się buduje dla naszego sąsiada. I zaraz będą pierwsze pieprze, z tego co wiem, już będą robią akurat zbrojenie pod pierwsze piętro. Dobry sposób. Silne chłopaki, bym powiedział. No i weźcie pod uwagę, tam jest upał cały czas. 30 parę stopni. Ogólnie susza, nie wiem czy padało teraz, ale jak my wyjeżdżaliśmy, to był bardzo długi okres bez deszczu. Do tego stopnia, że pozamykali szkoły. To było za gorąco. Dobra, tyle będzie jeśli chodzi o ten film. Dużo nie zobaczyliśmy, tak naprawdę tylko i wyłącznie drugą część płotu. Mam nadzieję, że kolejne wideo, które nam wyślę, to będzie już coś ciekawszego, będzie można zobaczyć.
Jeszcze dostałem od tutaj dewelopera, który buduje nam ten resort, dostałem taką wizualizację 3D i teraz obejrzymy ją i zobaczymy, jak to wygląda. Ja ją będę dotrzymywał, żeby wam trochę potłumaczyć. Tutaj widzicie część tylnią działki i tu będzie ten duży budynek, to będzie nasz dom, który nie będzie do wynajęcia. Około 162 metrów, tak jest w planach. Kolejny budynek, który widzicie po lewej, to jest siłownia, ale od razu mówię, i to też zwróciłem uwagę, że proporcje są niezachowane. Siłownia będzie większa. Wzdłuż tego budynku będzie basen. I tutaj też nie ma kilku rzeczy, takich jak będzie z jednej strony basenu będzie restauracja, basen będzie miał długości 15 metrów i 3 metry będzie takie jacuzzi, brodzik dla dzieci. I z drugiej strony basenu będą też łazienki, żeby można było sobie się przebrać, prawda, nie wracając do pokoju. I po drugiej stronie basenu mamy 6 pokoi, 3 na dole, 3 na górze. Siłownia planowo 80 metrów ma mieć kwadratowych. Nie wiem, czy tego nie zwiększę, ale tak liczę, że około 80 metrów, z czego strona na basen będzie przeszklona, tak jak widać. Do pokoju będzie wejście z tyłu, a z przodu u góry będzie taras, a u dołu będzie można sobie wejść bezpośrednio tutaj na basen. Powiedzcie w komentarzu, jak wam się podoba. Od razu mówię, nie czepiajcie się do proporcji, bo wiem, że są niezachowane tak, jak powinny być. Według tego działka ma 26 metrów, tu powinno być około 16, a jest nijak pokoje wyglądają na większe. Pokoje będą miały 25 metrów, tak liczę, że plus taras. Jeśli nam się uda, to będziemy chcieli zrobić może dwa pokoje więcej, ale to wyjdzie już na miejscu, jak sprawdzimy dokładnie. Oczywiście tych palem normalnie tam nie ma, bo widzieliście przed chwilą. Co tutaj jeszcze bym wam powiedział? Do każdego pokoju będzie miejsce postojowe z tyłu, prawda? Będziecie mogli zaparkować też samochód, jeśli wypożyczycie samochód i przyjdziecie samochodem, to takie będzie przeznaczenie. No i będzie oczywiście ochrona całodobowa. Ładnie to wygląda. Trochę nieproporcjonalne, ale ładnie. Na tym filmie widać, jakby ten basen nie był aż tak długi, prawda? A weźcie pod uwagę, że szerokość działki to jest 26,5 metra prawie. Koło. 26, jak dobrze pamiętam, 26,5 metra. No i dom w kształcie litery L, gdzie chcemy zrobić sobie swoje studio, prawda, do nagrań, kuchnia z aneksem, taki salon z aneksem kuchennym, 2 pokoje dla dzieci, sypialnia, taki standardowy dom, prawda. Tylko tyle, że parterowy, dlatego on więcej miejsca zajmuje powierzchniowo. Więc w planach jest dom 162 metry, 160 metrów powierzchni pokoi, 80 siłowni, plus do tego mała restauracja, prawda, na to, żeby na śniadania na przykład, i łazienki 2 zewnętrzne. Jak wam się podoba? Wszystko ładnie wygląda na zdjęciu czy na papierze, zgadzam się z wami. Teraz chciałbym z wami troszeczkę pokazać wam lokalizację miejsca, gdzie budujemy ten resort. Zabieram was w podróż teraz na Filipiny. Zapraszam. Jak widzicie, na mapie mamy Polskę, Europę, naszą kochaną Ukrainę i jedziemy na Filipiny. Azja Południowo-Wschodnia. Tutaj mamy Tajlandię, tu mamy Filipiny, Kambodża, Wietnam, Tajwan, Indonezja i troszeczkę tak. I mamy tak. Manila, wyspa Luzon, Palawan, Mindoro, Mindanao i taki bardzo często odwiedzany region to mamy wyspę Cebu, Bohol i Negros, Oriental i Occidental. Tu widzicie tą kreseczkę, to jest właśnie odcina Negros Oriental od Occidental. Ja powiem wam szczerze, że pierwszy raz jak byłem na Filipinach, to zwiedziłem wyspę Bohol
i tutaj tą małą wysypkę, gdzie widzicie, Panglao. Ale my idziemy do Dumaguete. Tu macie wyspę Negros, a tu jest samo Dumaguete. Z Dumaguete macie promy, prawda, do Cebu, na Siquijor, na Mindanao, do Panglao, dokładnie na Bohol, do Tagbilaran tutaj, stąd. I tu mamy Dumaguete miasto, całą aglomerację. Tu jest Walencja. Tu jest Walencja. I pokażę Wam, w którym miejscu jest działka. Żebym ją znalazł teraz. Tutaj. Są dosyć świeże zdjęcia, mogę Wam powiedzieć, bo widać, one są robione przez ostatnich 2 miesięcy, bo widać wykopanie pod ogrodzenie, pod fundamenty ogrodzenia. Tutaj będzie ta część, będzie takie, można powiedzieć, kondominium z basenem i częścią jakąś sklepową. Tu są 3 działki, które są już kupione i w trakcie budowy. Tu będą 3 wille z basenami, tu będzie pośrodku będzie droga, a tu będzie działka pod ten resort, co przed chwilą widzieliście, pod ten nasz resort. Tutaj mamy dosłownie niecałe 150 metrów do drogi asfaltowej i do Walencji. Nie wiem, czy znacie to, Walencja Public Plaza. W każdą niedzielę tutaj się organizuje, są te targi, prawda? Można sobie kupić coś do jedzenia. Takie raczej żywieniowe. Dobra, teraz Wam trochę opowiem o samym miejscu, jeśli chodzi o to miejsce i jeśli byście chcieli przyjechać na Filipiny. To z Dumaguete, Walencja jest to bardzo dobre miejsce do rozpoczęcia zwiedzania Filipin. Dlaczego? Bo macie oczywiście Forest Camp, macie Casaroro Falls, macie tutaj Casaroro Falls, nie wiem czy widzieliście, to jest taki fajny, długi wodospad, tylko ciężko dojść, z małymi dziećmi nie polecam. Macie Ulaanbaatar Falls i Red Rock Hot Springs, które tam są, a obok jest te takie wzgórza, jak to powiedzieć, z siarką, prawda, takie wulkaniczne wzgórze. I macie oczywiście, w Dumaguete jest port lokalny, z którego najczęściej przylatujemy z Cebu. Do Cebu z Polski lecimy przez Katar najczęściej i do Cebu, i z Cebu przesiadamy się na lot do Dumaguete. W okolicach macie oczywiście piękną wyspę Siquijor. Macie tutaj Apo Island, całe Darwin, które tak naprawdę ma ładną plażę i jest tam kilka resortów. Apo Island to jest wyspa tak naprawdę żółwi i bardzo ładnych raf kolorowych, gdzie można ponurkować. Osobiście nie nurkowałem, więc Wam nie powiem o Apo Island. I wyspę Cebu, gdzie macie, tutaj jest wyspa Similon, taka ładna. Macie pływanie w Oslob, pływanie z whale sharkami. To jest dokładnie tutaj. Tutaj jest Oslob, a whale sharki są w tym miejscu. I to jest dosłownie rzut beretem, bo tutaj z Dumaguete, z Negros przepłynąć promem do Cebu to jest chyba 40 minut płynie prom. I troszeczkę dalej też macie najpiękniejsze wodospady Kawasan Falls. Pokażę Wam zdjęcia, parę zdjęć. To jest taki zespół wodospadów. I to są najładniejsze wodospady podobno na Filipinach. Byłem tam raz z Jerlin. Naprawdę to jest jedno z obowiązkowych miejsc na Filipinach, bo kolor wody tam jest przepiękny. I to chyba tyle. Słuchajcie, kolejna sprawa to oczywiście mamy naszego Patronite'a i zapraszam Was do wejścia na naszą stronę Patronite'a Dudkowski de Familia. Mamy już 3 patronów, za co bardzo dziękuję. I tutaj macie progi wsparcia od 10 do 250 zł. Są one ograniczone ilościowo.
ze względu na to, że wszystko 1 do 1 będziecie mogli wymienić w naszym resorcie na Filipinach, a co za tym idzie, jak będziecie nas wspierać, to będziecie też mogli, tutaj macie w progach, prawda, na przykład w progu 25 wszystkie bonusy z poprzedniego progu, czyli dostęp do naszej grupy patronów na Facebooku. W każdym blogu będziecie, jeśli będziecie chcieli, to umieścimy wasz nickname lub imię, nazwisko. No i shoutout w następnym blogu, jaki będę wydawał. Kolejna sprawa, kolejny próg to jest 50 zł, czyli wszystkie bonusy z pierwszych 2 progów, plus otrzymacie od nas certyfikat i pocztówkę z wakacji. Często podróżujemy, tak jak teraz będę jechał na Madagaskar, tam pocztówek chyba nie ma. Mnóstwo, ale magnesy są na pewno. To będę o was pamiętał i będę wam wysyłał. Raczej z Polski niż z zagranicy, bo łatwiej, tym bardziej, że planujemy zawsze wracać do Polski, więc jest to ułatwienie i taniej wychodzi. To tyle wychodzi, jeśli chodzi o Patronite'a. I teraz malutka nowinka. Zaczynam robić live'y. I zakupiliśmy do firmy YOLOBOX Ultimate, tak? Ultra. Nie wiem, czy wiecie, jeszcze nie używałem, jeszcze nie rozpakowałem, ale tak to wygląda. Jest to urządzenie do streamowania na żywo. Trochę duże i ciężkie, to od razu wam mówię, bo waży kilogram, ale można do niego podłączyć kilka kamerek i ma też wbudowany modem, z czego można włączyć kartę SIM. Jak będziemy na Filipinach, będziemy mogli normalnie puszczać live'y bezpośrednio z tego urządzenia. Zobaczymy, jak to działa. W zestawie są kabelki, ładowarka, jakieś jeszcze mocowanie. Postaram się już w tą niedzielę, najbliższą niedzielę, zrobić pierwszego live'a. I wtedy będziecie mogli pozadawać mi pytania i porozmawiamy o naszych planach. Ogólnie sprzęt wygląda fajnie, jest bardzo drogi i mam nadzieję, że się sprawdzi. To tyle na dzisiaj. Bardzo proszę was o komentarze i dajcie znać, co myślicie o tym, jak będzie wyglądał resort. I do zobaczenia w następnym vlogu. Trzymajcie się. I oczywiście łapka w górę, komentarz taktyczny i możecie przesłać też do znajomych. Na razie.